ile z tej wiedzy wdrożyłeś. Pół litra wody tygodniowo. Dziś moim gościem jest zdrowie. Ten detoks informacyjny jest, myślę, potrzebny wszystkim z nas. Pytanie do Ciebie szczere. Kiedy ostatnio byłeś na badaniach krwi? Wyrzuć z sypialni telefony. Suplement, który można otrzymać za darmo. Inwestycja w prawdziwe jedzenie, czyli problem jest gdzieś indziej, czasami nawet w złym doborze butów. Także to też pokazuje sporą bierność. Myślę, że nawet bardzo dużą bierność. Wdróż cokolwiek do swojego życia. Chociaż jedną rzecz, to już będziesz dalej. Już 2 grudnia spotkamy się w Wieliczce na konferencji agenta specjalnego, konferencji Grzegorz Kusz i przyjaciele. Dlaczego przyjaciele? No bo zaprosiliśmy na tę konferencję pierwszy raz osoby, które znasz z tego kanału, to są goście wielu odcinków i będzie można nie tylko wysłuchać specjalnie przygotowanych wystąpień, których nigdy wcześniej nie było. Z każdym z tych prelegentów dogadujemy się tak, aby był to temat, który nigdy wcześniej nie pojawił się na YouTubie, aby były to naprawdę nowe rzeczy. No i myślę, że coś ważniejszego. Będzie możliwość oczywiście później porozmawiania w kuluarach, poprzytulania się z Twoimi po prostu idolami, no bo być może ci, których oglądasz, bardzo ich lubisz i będzie możliwość nie tylko obejrzenia ich na ekranie, ale podejścia, przybicia piątki, uśmiechnięcia się, przytulenia, no i zadania pytań na żywo, porozmawianie, sprawdzenie, jacy oni są prywatnie. Będzie możliwość wypicia wspólnie kawy z nimi, no i cały dzień w sobotę 2 grudnia od rana, od 10, myślę, że do samej nocy będzie możliwość porozmawiania. Ja będę również przy okazji, będę Was networkował, będę pomagał łączyć kontakty, także zapraszam. Cześć, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest zdrowie. Dziś moim gościem jest zdrowie, nietypowy odcinek o inwestycji w zdrowie, o mojej inwestycji w zdrowie, bo często o tym mówię, że nasz kanał nie tylko mówi o pieniądzach, ale mówi też o zdrowiu. Sam wiesz, że nagrywamy sporo odcinków z osobami, które tym zdrowiem zajmują się na co dzień, a dziś nie będzie gościa. Gościem jestem w sumie ja i opowiem Ci o kilku, a może o kilkunastu kwestiach, elementach, rzeczach, produktach, które wdrożyłem do swojego życia w ostatnich miesiącach i latach, które znacząco poprawiły moje życie, moje zdrowie i chciałbym się z tym dzisiaj z Tobą podzielić, abyś się zainspirował, abyś zobaczył, że wiedza to nie wszystko, ważniejsze jest działanie. Także wiemy, że sporo tych odcinków kręcimy, nagrywamy i tam jest potężna dawka wiedzy, potężna dawka darmowej wiedzy. Tych odcinków jest mnóstwo i pytanie do Ciebie na początek, ile z tej wiedzy wdrożyłeś? Ile z tych odcinków oglądałeś jeszcze raz, zapisałeś coś i wdrożyłeś nawet proste elementy do swojego życia. No to jest najważniejsze, bo możemy chłonąć wiedzę, wiedzieć bardzo dużo, a nadal nic nie wprowadzać do swojego życia. Ta bierność jest ogromna, nie tylko w finansach, ale również w zdrowiu. Dlatego dzisiaj przekażę Ci trochę elementów, które ja wprowadziłem powoli metodą Kaizen do mojego życia. Mam tutaj z boku kartkę, będę sobie na nią zerkał, wypisałem sobie takie elementy i później będę je rozwijał, podpowiadał, co zrobiłem. Pierwszy z elementów to jest filtr do wody, czyli jakość wody. Ja miałem taki moment swojego życia, że piłem pół litra wody tygodniowo. To był taki moment, pół litra plastikowej wody tygodniowo i to było maks, co piłem. Czasami zdarzały się tygodnie, że nie piłem w ogóle wody. Na szczęście się to zmieniło. Woda w kranie jest różnej jakości, tak to można delikatnie powiedzieć, więc stwierdziłem kilka lat temu, że warto zrobić cokolwiek, bo część osób mi powie, że no tak, filtr kosztuje tyle i tyle. Z tym nie będę dyskutował, bo filtr ma jakąś cenę. Ja zacząłem kiedyś od takiego zwykłego dzbanka na wodę i ta woda w jakiś sposób się filtrowała i to mi dawało taki spokój psychiczny, że to nie jest woda z kranu, tylko jest przefiltrowana. I te dzbanki, wiesz, że kosztują kilkadziesiąt złotych i można już taką małą inwestycję poczynić i coś z tego zrobić. Ja już jestem trochę dalej, bo pierwszy filtr profesjonalny, tak to można powiedzieć, który z polecenia gdzieś kupiłem, on kosztował 800 zł, 800, 900 do 1000 w zależności od sklepu, ale widziałem, że na ten moment nagrywania filmu on kosztuje 800 zł. I tam są 3 różne filtry, w środku każdy z nich co innego zatrzymuje, jakieś antybiotyki, jakieś bakterie i różne wirusy, także nie będę tu dzisiaj mówił o szczegółach, bo szczegółarzem nie jestem i nie chodzi mi o to, żebym ja był teraz ekspertem w każdym tym temacie, bo nie muszę, nie potrzebuję tego, tylko kupuję i widzę, że jakość wyraźnie jest, więc ten pierwszy filtr, który miałem, to właśnie był taki, a teraz mam jeszcze inny, czyli wszedłem na wyższy level, a o tym filtrze i o tej wodzie w ogóle nagram osobny odcinek, bardzo duży, w sensie odcinek cały odnośnie wody, więc tutaj nie będę wchodził w szczegóły, ale podpowiem po prostu, że warto zadbać o jakość filtra, popracować troszkę nad tym, zdobyć wiedzę, także zapraszam do odcinka, który pojawi się, myślę, że jeszcze w tym roku na kanale.
Także pierwszy element to jest woda, który u mnie zmienił niesamowicie dużo. Ja nigdy wody nie piłem, nie lubiłem tej wody, to może jeszcze do końca powiem, że nigdy nie byłem w stanie wypić wody z filtra, bo ona mi po prostu nie smakowała. Woda nawet niegazowana z butelek też mi nie smakowała, a dziś mam taki filtr, że sama woda bez dodatków, czyli cytryny, mięty i innych dodatków smakuje mi i jestem w stanie wypić samą wodę bez dodatków. To jest dla mnie wyraźna zmiana. Druga rzecz to jest aparat na zęby. Aparat na zęby, który noszę już od roku. W tym momencie, jak nagrywam, nie mam go, ale większość nagrań przez ostatni rok zrobiłem to na kanale w aparacie. Jego najprawdopodobniej nie widać, bo to jest aparat niestandardowy, czyli nie taki jak znamy, tylko to jest aparat taki przezroczysty. To są takie nakładki, które po przeskanowaniu, zrobieniu takiego zdjęcia 3D zębów, szczęki, całości tego, co jest w środku, produkuje na tej drukarce 3D specjalne kilkadziesiąt nakładek, czyli kilkanaście w jednej takiej serii i te nakładki się zmienia co tydzień, co 2 tygodnie, w zależności od tego, jak zęby pracują. Dlaczego mówię o nakładkach? Bo to nie jest tylko element, który poprawia wygląd i myślę, że to jest dla każdego ważne, nie tylko dla osób, które występują publicznie, ale też dla osób, które, no w zasadzie uważam, że dla każdego ten wygląd zębów jest ważny, ale nie myślę o wyglądzie, ale bardziej myślę o zdrowiu. Często się mówi, że zdrowie zaczyna się w jamie ustnej, więc ten początek dbania o swoje zęby to nie jest tylko element wyglądowy, ale też element, nie tylko element estetyczny, ale element zdrowotny, więc zanim rozpocząłem noszenie aparatu, musiałem wszystkie zęby mieć wyleczone, zdrowe, 100%, żeby w trakcie noszenia aparatu nie robić jakichś ingerencji w te zęby. Nie można było nadbudowywać w trakcie, więc wszystkie te zęby w momencie startu noszenia aparatu musiały być zdrowe, no i to mnie też zmotywowało, żeby faktycznie o te zęby dbać jeszcze bardziej niż kiedyś, bo generalnie o te zęby dbałem. Chodziłem na kontrolę, często przychodziłem do mojego stomatologa i on pytał, co ci jest? Ja mówię nic, przyszedłem na kontrolę. Kontrola odbywała się w parę minut i wychodziłem. Także do tego też zachęcam. Na wielu spotkaniach, na których jestem, widzę lub ktoś się ze mną dzieli taką informacją, że te zęby tych ludzi są w złym stanie i oni również zainspirowani tym, że ten aparat noszę i nie mam problemu z tym, żeby o tym mówić, że te zęby w mojej jamie ustnej nie są w idealnym jeszcze stanie, ale wiem, jak to było rok czy 2 lata temu, były w gorszym, więc to jest etap dochodzenia do tego może ideału, nie, ale generalnie do tego zdrowia i do tego fajnego wyglądu. Także do tego też zachęcam, bo to motywuje do tego, żeby dbać o te zęby jeszcze bardziej. Ostatnio kupiłem sobie szczoteczkę soniczną i też to są szczoteczki, które kosztują dzisiaj naprawdę około 200 zł. Ostatnio zapłaciłem, są za 500, ale można naprawdę poszukać za kilkaset złotych super jakościową szczoteczkę. Myślę, że w dzisiejszych czasach już nikt nie powie, że to jest duży wydatek, każdego na to stać. Co dalej? Dalej okulary iShield, blokujące światło niebieskie i żarówki. Znacie Sebastiana Kielichowskiego, który na wielu filmach na naszym kanale był. No i to jest element, o którym chciałem oczywiście wspomnieć, że tych filmów, które wyprodukowaliśmy, było bardzo dużo i wszystkie te filmy są za darmo, także z tego trzeba korzystać, ale dzisiaj wyciągnę tylko kilka elementów, które ja również wyciągnąłem z tych filmów i nie ze wszystkiego korzystam, bo tych rad, tych wszystkich tej całej wiedzy zdrowotnej jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego wdrożyć, bo to będzie szok dla naszego organizmu. Dlatego ja wdrożyłem tylko kilka elementów. Kolejną z nich to są okulary blokujące światło niebieskie oraz czerwone żarówki, które mam wkręcone aktualnie w sypialni, czyli wieczorami lub w nocy, jak się ktoś przebudzi, no to nie odpala się takiego zwykłego światła, które źle na nas działa i nas rozbudza bardziej, tylko po prostu czerwone żarówki, które Sebastian również wyprodukował, a okulary iShield, które blokują światło niebieskie, czy to w ciągu dnia, jak pracujemy przy komputerze, czy wieczorem 3 godziny przed snem, jeśli na przykład oglądamy telewizję albo scrollujemy telefon, no to fajnie by było, żeby to światło niebieskie blokować. Także to też polecam. Jest ogromna różnica. Osoby z mojego najbliższego otoczenia czy znajomi, którzy pytali o to wprost, no to im polecałem przetestować ten element. Mówię, nie wiem jak to dla was zadziała, ale dla w zasadzie wszystkich, którzy wrócili do mnie z informacją zwrotną, była znacząca zmiana, na przykład brak łzawiących oczu, suchych oczu, elementu też bólu głowy. Także u mnie to też zadziałało i po prostu sobie to stosuję. Kolejny element, który zastosowałem w ostatnich latach,
zmieniony w kwestii zdrowia, to jest materac i w ogóle otoczenie w sypialni. Kiedyś myślałem, że to nie ma znaczenia i to też trzeba sobie powiedzieć szczerze, że taki zwykły podstawowy materac możemy kupić za 200 zł, łóżko czasami nawet kosztuje 200 zł, jakieś podstawowe drewniane i może materac, tylko to jest gąbka na plus deski drewniane, na których leżymy i generalnie wyspać się na takim czymś nie da. Można się położyć i można rezerwowo spać, ale długo przez miesiące, lata ciężko funkcjonować na czymś takim, więc też uważam, że nie warto oszczędzać. Ten materac, który kupiłem, wydaje mi się, że to jest polska firma z imieniem w nazwie i z końcówką Pol, tak powiem, nie będę tu żadnej reklamy robił, żebyście nie mieli wątpliwości. Nie jest to odcinek sponsorowany, po prostu odcinek taki, który chcę zrobić, żeby jak najwięcej tych informacji wrzucić. Więc jest to polska firma i ja po prostu pojechałem do salonu tych materacy i położyłem się na, nie wiem, kilkunastu, kilkudziesięciu, porozmawiałem z osobą, która te materacy sprzedaje no i sporo zastanawiałem się, żeby materac wybrać. Materac trochę kosztuje, nie pamiętam dokładnie ile za ten materac zapłaciłem. On jest duży, bo mam spore łóżko 2 metry na 2, takie zawsze chciałem mieć, żeby dobrze się wysypiać, więc taki ogromny materac 2 na 2 kosztuje w granicach, nie wiem, 2000 zł, nie pamiętam dokładnie, czy między 1500 a pewnie 3, ale około 2000 zł to jest inwestycja na lata i to jest jedna z najlepszych moich inwestycji. Nigdy, od momentu jak kupiłem ten materac, nigdy tak dobrze mi się nie spało, nigdy tak się nie wysypiałem. Do tego była dobra poduszka, te poduszki też kosztują dzisiaj około 300 zł, więc warto nie kupić najtańszą poduszkę, tylko faktycznie sprawdzić, jaka poduszka daje jakie możliwości i ile ona jest droższa. I czasami to naprawdę są niewielkie kwoty, no bo jeśli poduszka standardowa kosztuje 80-100 zł, no to czy dużo to jest dopłacić 200 zł na poduszkę, na której faktycznie spędzasz codziennie po 8 godzin, 6 do 8 godzin, w zależności od tego, ile śpisz. Także ja zainwestowałem, bo uważam, że 200 zł, czyli nie wiem, wyjście do restauracji, może dzisiaj nawet nie starczy na obiad dla 2 osób, no to jest coś, co nam się naprawdę zwraca. Więc powiedziałem materac plus otoczenie, również przygotowanie sypialni, czyli faktycznie u mnie w sypialni nie ma telewizora. Zachęcam cię, żebyś tego telewizora nie miał w sypialni. Jeśli on jest, no to może ściągnięcie go, to trochę więcej zachodu, ale jeśli chcesz mieć realną zmianę snu, to nie odpalaj sobie telewizora przed snem. Do telefonu zaraz przejdziemy, ale sam telewizor w sypialni, który emituje niebieskie światło i ciężko nam się później zasypiamy, ale to jest zupełnie inna jakość snu, no to odłącz może najpierw kabel z tego telewizora i wynieś ten kabel, żeby ten telewizor nie działał. To jest pierwsza mała rzecz, którą możesz zrobić nawet dzisiaj i powiedzieć, no dobra, nie mam wkrętarki, żeby odkręcić ten telewizor, bo on tam jest na wieszaku, jakkolwiek, wymówki zawsze można robić. Pierwsza rzecz, wyciągnij kabel, wyciągnij router, ten telewizor już działać nie będzie, czy dekoder, ale jeśli oczywiście go nie masz, no to kolejny element, jeśli nie masz telewizora w sypialni, to wyrzuć z sypialni telefony, bo one tam są i one tam weszły do tej sypialni. Pamiętasz, że ileś lat temu telefony były, ale one nie były przy głowie i dzisiaj znowu sobie to racjonalizujemy, że mamy budzik i przecież musimy mieć telefon przy głowie przez całą noc, no a tak nie musi być przecież, bo były kiedyś dzwonki, budziki w tradycyjnych budzikach i nie musimy mieć tego dzwonka w telefonie, więc fajnie było, żeby telefon niekoniecznie wyłączony, bo czasami słyszę, ojej, a co by było, gdyby moja mama, dziadek, babcia dzwonili, potrzebowali pomocy, no to daj ten telefon nawet włączony, nawet z dzwonkiem, daj go po prostu do korytarza, żeby to światło niebieskie no też nas nie rozpraszało. Także takie 2 proste zmiany, które ja mam, zasunięte zasłony, ciemno całkowicie w sypialni, że nie widać nic, naprawdę jest ciemno, że musisz rękami sprawdzać, gdzie idziesz. To jest kilka takich prostych elementów, które sprawiają, że jakość snu jest bardzo, podnosi się poziom. Co dalej? U mnie sauna, zimne prysznice i bardzo często o tym mówię, że sauna to jest coś w ogóle prostego i często to jest darmowe, bo wielu z was ma karty na siłownię, karty Multisport, czy Benefity, czy inne karty w pracy. No i co? No i ta karta to jest koszt czasami 50 do 200 zł miesięcznie, które macie odciągane z wypłaty i nawet tego często nie czujecie, czyli jest to zapłacone, można powiedzieć, z góry, a tam w tym jest darmowa siłownia, darmowy basen, darmowa sauna, albo siłownia, w której jest basen, albo inne miejsce, gdzie ta sauna jest i można z niej korzystać, więc nie trzeba dodatkowego kosztu robić, bo sauna czasami potrafi kosztować, nie wiem, 60 zł, 50 zł za godzinę i ktoś mówi, ja nie mam na to już pieniędzy. No i to faktycznie można załatwić w ten sposób, że to już jest gdzieś zapłacone, a my z tego nie korzystamy. Sauna, genialna rzecz w pracy albo między pracą, można pojechać na godzinkę, właśnie korzystając z kart, no i takie krótkie seanse 5-minutowe z przerwą na zimny prysznic, odpoczywanie, nawadnianie się i takich kilka sesji można zrobić. Polecam naprawdę kilka saun, które znam.
W Tychach polecam wodny park, gdzie jest świetna strefa saun. Zresztą wczoraj byłem przez kilka godzin odpoczywać, relaksować się. No i to jest coś, co nie namawiam oczywiście do kupowania sauny do domu, bo nie zawsze jest taka możliwość finansowa czy miejscowa, no bo sauna musi gdzieś mieć swoje miejsce. Można w łazience zamontować, jeśli ktoś oczywiście może i ma takie miejsce. Można sobie przyciągnąć na przyczepie do ogródka. Ja taką testowałem ostatnio od znajomego, także też to jest świetne rozwiązanie. Są sauny na prąty, w ogródku są sauny na drewno, można sobie samemu rozpalić, ale najprostszą opcją to jest po prostu pójście na basen na nawet godzinę i pół godziny pływania, pół godziny sauny lub więcej, jeśli masz taką możliwość. My o tym wszystkim wiemy, ale ja to stosuję i to ma realny wpływ na samopoczucie. Mówiłem o tych darmowych materiałach, które mamy, materiałach darmowych, które są na setkach już, myślę, filmów zdrowotnych na naszym kanale, bo od 4 lat nagrywamy i te odcinki zdrowotne się pojawiają. No i faktycznie, żeby te wszystkie rzeczy przejrzeć, trzeba by obejrzeć te odcinki. I no idąc za waszą prośbą, skróciliśmy trochę te odcinki i stwierdziliśmy, że te najlepsze, może nie najlepsze, ale te proste kilka elementów związanych z dbaniem o zdrowie wrzucimy do jednego dokumentu. No i stworzyliśmy dla was taki e-book zdrowia i to jest też element, który był inwestycją nie tylko dla nas, bo my sami pisząc tego e-booka uczyliśmy się dodatkowo, przypominaliśmy sobie te ważne rzeczy, które goście naszych odcinków nam powiedzieli, bo zapytaliśmy o takich 5 prostych trików, 5 prostych, tanich elementów, które można wdrożyć już dzisiaj, żeby poprawić sobie zdrowie. Więc 8 gości naszych odcinków plus ekipa agenta specjalnego siedziała godzinami, żeby streścić te wszystkie odcinki i żeby zrobić takiego e-booka i link do tego e-booka macie, do poradnika zdrowia macie pod spodem w opisie. Idąc dalej, suplementy. Ja tych suplementów bardzo dużo nie przyjmuję. Jednym z nich, o którym chciałem powiedzieć, jest witamina D3. To jest, można powiedzieć, suplement, który można otrzymać za darmo, no bo przecież wiemy, że to słońce operuje cały rok i nie tylko w lato, jeśli wychodzimy do słońca, to ta witamina nam się wchłania pięknie. Wiemy, w jaki sposób marketing działa, żebyśmy najlepiej cali się zakryli, czyli nie wychodzili na słońce, schowali się pod okularami. Ostatnio nawet w krajach azjatyckich, z tego co widziałem, promowano, żeby zakrywać głowę, zakrywać się całkowicie, czyli nie wychodzić do słońca i całkowicie uciekać przed nim. Tu już zostawiam wam zdanie, bo jesteście inteligentną, mądrą społecznością, wiecie, do czego to wszystko prowadzi. W Polsce tego słońca nie mamy dużo. Na Cyprze ostatnio byłem, to tam jest ponad 330 chyba dni słonecznych. No u nas tych dni jest raczej zdecydowanie mniej, więc korzystajmy jak możemy z tego, więc w momentach takich jak teraz, czyli późna jesień, zima, warto sobie suplementować witaminę D3 i to też robię od dłuższego czasu, warto poszukać lepszej jakości i faktycznie możecie sobie oczywiście zrobić badania i w tych badaniach sprawdzić poziom witaminy D3, później zacząć stosować witaminę D3 i zobaczyć po miesiącu, po pół roku, jaki jest poziom witaminy D3, czy ona faktycznie utrzymuje się w organizmie i jaki jest jej poziom, ale tutaj zapraszam też do konsultacji osób, które takimi tematami się zajmują, czy trenerów personalnych, czy dietetyków. Takie osoby na pewno macie w swoim otoczeniu. Ja również mam. Co dalej? 1 godzina po przebudzeniu i 1 godzina przed pójściem spać. To jest taki element, którego się jeszcze uczę i czasami mi się nie udaje 100%, ale dobrze o tym wiedzieć i powoli to wdrażać. Czyli godzina przed spaniem bez telefonu i godzina po wstaniu z łóżka też jeszcze bez telefonu. Wiem, jak to wygląda. Nie tylko dzieciaki są uzależnione od telefonów, ale również my dorośli i wiemy, że z tym telefonem chcemy zasypiać dosłownie, czyli ostatnie spojrzenie to nie na partnera, partnerkę, książkę, tylko na telefon i jak wstajemy, to najczęściej właśnie ten budzik, no bo przecież ja mam budzik na telefonie, to nie mogę bez tego telefonu żyć, więc ten telefon też od razu po przebudzeniu. Zobaczcie, jesteśmy praktycznie cały dzień z telefonem, minus ten czas, który jesteśmy w śnie, więc tutaj bym zalecał, żeby zrobić ten detoks informacyjny, telefoniczny, godzina przed, godzina po, już to znacznie wam zmieni. Będziecie 2 godziny w ciągu dnia więcej bez tego naświetlania, to raz, a 2, że bez tych informacji, bez scrollowania tego wszystkiego, ten detoks informacyjny jest, myślę, potrzebny wszystkim z nas. Co dalej? Prawdziwe jedzenie. Inwestycja w prawdziwe jedzenie, czyli wyszukanie w okolicy, w której mieszkacie,
osób, które zajmują się produkcją prawdziwego jedzenia. Dlaczego nazywam to prawdziwe jedzenie? No bo wiemy, że dzisiaj jak wchodzimy do sklepu i to nie jest nic dziwnego, przyzwyczailiśmy się nawet, że tam jest tylko jedna półka ze zdrowym jedzeniem. No i to jest paradoks, że tak jest, a reszta jest na półkach tak zwanych zwykłych. No i jasne, że sięgamy, ja też sięgam po te produkty z tych innych półek, ale staram się z tych innych półek wybierać to, co jest lepszej jakości i często zje się tego mniej. Ktoś mówi, że to jest oczywiście droższe, nie wszyscy sobie mogą na to pozwolić, ale paradoksalnie, jeśli to jest troszkę droższe, lepszej jakości, to tego zjadamy mniej, no bo to bardziej nas to nasyci. I mówimy, że nie musimy jeść, tylko musimy się pożywiać, więc ja tych produktów staram się jeść mniej, ale lepszej jakości. Co mam na myśli? We wszystkich 3 miastach, w których mieszkałem, to były Tychy, Pszczyna później przez jakiś krótki czas i teraz aktualnie Bielsko, w te wszystkich tych 3 miastach, tak trzeba to powiedzieć, no bo każde z nich to jest miasto, no i wszędzie w tym mieście lub w okolicach znajdowałem rolników. I tak samo jest teraz rolników, rolniczki, osoby, które albo są pośrednikami, albo sami produkują to jedzenie. Byłem w stanie i jestem w stanie znaleźć dobrej jakości mięso, jajka od kur, mleko nawet świeże od krów, ser świetnej jakości, warzywa, owoce i wiele, wiele innych i do tego zachęcam, żebyś ty poszukał, bo nawet mieszkając w większym mieście, no to przecież obok tego miasta na obrzeżach są mniejsze miejscowości lub wioski, taka jest prawda. Znam osoby, które jadą godzinę czasu, żeby dojechać do rolnika, żeby kupić sobie te produkty. No i ktoś powie, nie ma tyle czasu. Ale zaraz, jeśli idziesz na zakupy do marketu, no to ile czasu tracisz na dojazd, na zaparkowanie, na zrobienie zakupów, skasowanie tych wszystkich zakupów, zapakowanie do auta i powrót? Może godzinę? A może więcej. Wydaje mi się, że minimum godzinę lub więcej, więc wychodzi często na to samo, a jakość tego jedzenia z tych ogródków, z tych pól, gdzie przyjeżdżasz do rolników, jesteś w stanie kupić naprawdę świetnej jakości, pachnące jedzenie, warzywa, owoce, miody i tak dalej. Tych produktów jest coraz więcej i tych ludzi jest coraz więcej. Paradoksalnie oni widzą, że informacje płynące właśnie z internetu od ludzi, którzy chcą kupić sobie dobrej jakości produkty jest coraz więcej i naprawdę takie miejsca powstają, bo widzę, że jest ich coraz więcej. A w te miejsca, w które ja przyjeżdżam, no to oni mają coraz większy wachlarz produktów, bo dogadują się z kimś, kto produkuje, przywożą innej jakości produkty, innego rodzaju i wtedy ja, oprócz jajek na przykład, jak kiedyś pół roku temu, dzisiaj przyjeżdżam i zabieram z tego miejsca dużo więcej produktów, cały karton często. Także prawdziwe jedzenie. Co dalej? Element na przykład spaceru po trawie. Nie każdy sobie to oczywiście może pozwolić, no bo niektórzy mieszkają w takich miejscach, że trawnika nie ma. Ktoś, kto mieszka w centrum Warszawy czy Krakowa wychodzi, no to tam jest beton, asfalt, chodniki, puzzle i tam trawy nie ma. Więc zachęcam tych, którzy mogą wyjść sobie na spacer bez klapek właśnie tych plastikowych, czyli wychodzimy sobie na ogród albo wychodzimy po prostu sobie na balkon albo do okna, nawet jeśli nie mamy takiej możliwości, żeby pochodzić gołymi stopami po takiej trawie, ale wyjście na światło dzienne, zanim włączymy jakieś światło sztuczne w domu, często mamy mnóstwo LEDów lub ten telefon, czyli zanim dotkniemy telefon, zanim włączymy jakieś światło sztuczne, to otwórzmy sobie okno, bo to nie chodzi o to, żeby podejść do okna i odsunąć zasłony czy żaluzję, tylko żeby otworzyć okno, wyjść na balkon i żeby to słońce przez chociaż kilka minut było na naszej twarzy i nawet jeśli mamy pochmurny dzień, taki jak dziś mam za oknem, nie ma tam słońca, nie widać tego słońca, to i tak te promienie przebijają się przez chmury i docierają do naszego organizmu. Także to wielu ludzi, którzy zajmują się światłem niebieskim i wpływem na nasz organizm, również Sebastian Kielichowski, polecam jego kanał i mnóstwo wiedzy Sebastian robi, mnóstwo live'ów, odpowiada na pytania często ludzi, którzy go atakują i znajduje bardzo dużo takich badań, które już dzisiaj są robione, jak to wszystko wygląda, jak oczywiście też te korporacje zarabiające na okularach, no nie chcą pozwolić, żeby ta wiedza była u ludzi, ale wiem, że w Polsce mamy mnóstwo osób świadomych, którzy chcą po prostu wiedzieć, jak jest, no i dbać o swoje zdrowie jak najbardziej naturalnie. Także spacer rano po trawie, uziemianie, wystawianie na to światło słoneczne. Kolejna rzecz, siłownia i trener. To oczywiście są elementy, które u mnie zadziałały. Siłownia plus trener. Dlaczego o tym mówię plus trener? Dlatego, że siłownie, znowu wracam do tej karty Multisport czy innej, którą macie, OK System czy Benefit, z tych firm pewnie dziesiątki,
to wielu z was ma. I ta karta, tak jak mówiłem wcześniej, was nie kosztuje, bo jest to koszt, jest to prezent, benefit, który dał wam pracodawca, lub w ramach firmy macie taką opcję. Ja nie mam, nie pracuję na etacie, mam firmę, ale taką kartę również mam. No i ta karta jest opłacona, ona kosztuje, tak jak mówię, między 80 a 200 zł, w zależności od pakietu, średnio. No i czyli macie już wszystkie wejścia na siłownię, baseny zapłacone, więc tej siłowni już nie musicie opłacać, macie ją w ramach karty. Pytanie, czy korzystacie? Ostatnio widziałem takie badania, że chyba 50 kilka procent nie korzysta w ogóle z tych kart. Oni je mają, opłacają, no bo gdzieś to jest zapłacone przez kogoś, albo przez waszej wypłaty, albo pracodawcę, czyli ktoś i tak to zapłacił, a nie jest to wykorzystane. Także to też pokazuje sporą bierność, myślę, że nawet bardzo dużą bierność. Więc ja do tej aktywności, do tej czynności, a nie do bierności namawiam. Tym bardziej, że tą siłownię macie zapłaconą. Dlaczego trener? Po pierwsze, ten trener, żeby wam podpowiedział, w jaki sposób wykonywać ćwiczenia, żeby nie zrobić sobie krzywdy, żeby nie doznać kontuzji, i na tej siłowni obojętnie możecie chodzić tam, trochę biegać, rozciągać się, robić ćwiczenia siłowe. Jest tych elementów dużo. Fajnie mieć na początku tego trenera, który wam podpowie, w jaki sposób zrobić dobrą rozgrzewkę, w jaki sposób nie zrobić sobie krzywdy. Ja właśnie jestem rok po pracy z trenerem personalnym, na siłownię chodzę dłużej, ale rok jestem po pracy z trenerem na siłowni i rok współpracujemy. To jest naprawdę udany rok, bo nie tylko lepiej się czuję, ale też wiem, w jaki sposób wykonywać ćwiczenia. Więc pierwszy element to jest brak kontuzji, bo ktoś na nas patrzy, ktoś nas poprawia i cały czas nie tylko liczy powtórzenia, ale też pilnuje, żebyśmy sobie krzywdy nie zrobili. To jest pierwszy element. Drugi, może nawet ważniejszy, to jest kwestia tego, że umawiasz się z kimś na siłownię. Czyli na pewno na tą siłownię przyjdziesz, jeśli jesteś umówiony na środę na 7 rano, na piątek na 7 rano, i w moim przypadku właśnie tak jest, że środy i piątki rano, 7 lub 8, w zależności od tygodnia, jestem tam zawsze, kiedy nie wydarzy się coś, czego ja nie wymyślę, tak można powiedzieć, jakieś zewnętrzne czynniki, ale od roku jestem tam w środy i w piątki. Dlaczego? Bo umówiłem się z kimś i to jest dużo łatwiejsze, dużo trudniej odmówić, powiem wam, dużo trudniej, bo kiedy pozdrawiam cię, Mateuszu. Kiedy Mateusz mi pisze, czekam na ciebie o 7 jutro, i pisze ci to wieczorem o 9, to wiesz, że on tam na ciebie będzie czekać, i trzeba być. Inna oczywiście kwestia, że jest to zapłacone. Mateusz dostaje za to kasę i nie musisz oczywiście pracować stale z trenerem. Moja motywacja jest taka, żeby dobrze pracować jeszcze co najmniej przez jakiś czas z Mateuszem. Później zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie, ale można takiego trenera oczywiście sobie wziąć na kilka lekcji, na 1 tydzień, na 1 miesiąc, i nauczyć się też tych automatyzmów. A Mateusz jest naszym widzem, więc nas ogląda, także my bardzo sobie dużo rozmawiamy też o odcinkach, także świetnie nam się współpracuje. Idźmy dalej. Badania krwi i konsultacje. To jest element, który w zasadzie wszyscy z was wiedzą, że badanie krwi, co tu wielkiego, kuszu, odkryłeś? Nic nie odkryłem, tylko pytanie do ciebie, szczere, kiedy ostatnio byłeś na badaniach krwi swoich własnych, nieprzymuszonych? Czyli nie wtedy, kiedy twój pracodawca czy inna sytuacja zmusiła cię do tego, że ktoś ci powiedział, teraz musisz iść na badania krwi, bo na przykład przy tej wizycie je potrzebujesz, bo ktoś ci kazał. Kiedy ostatnio byłeś na przeglądzie ze swoim samochodem? No właśnie. Myślę, że tutaj wielu z was, nie wszyscy, bo wiem, że już część z was dba o to i 2 razy do roku, albo chociaż raz do roku robi sobie takie badania kontrolne, ale dla tych, którzy nie robili przez lata i mówią, kurczę, faktycznie z samochodem byłem ostatnio, i byłem rok wcześniej z samochodem na przeglądzie, zapłaciłem za to i dbam o to, i później dbam o serwisy, a o siebie jednak zapominam dbać. Także tutaj taka informacja, że warto sobie robić te badania, nawet, a szczególnie wtedy, kiedy nic wam nie jest. Pamiętam, jak byłem w laboratorium i chciałem robić te badania krwi i miałem zapisane, co dokładnie. Tu miałem też oczywiście osobę, która mi podpowiedziała, jakie wyniki, jakie badania mam zrobić. To pani w laboratorium, pytając mnie, zapytała oczywiście o PESEL, wszystkie te dane, to najpierw na początku zapytała, co panu jest, czyli na co pan jest chory, że pan przychodzi robić tyle badań. A ja powiedziałem jej, że nic mi nie jest i przychodzę to robić dlatego, żeby właśnie chory nie być, żeby być dłużej zdrowy, żeby ta profilaktyka była, i wiem, że to jest niepopularne, ona się totalnie zdziwiła, bardzo się zdziwiła, że takich ludzi jak ja w tamtym miejscu nie ma, ale po paru minutach powiedziała sobie, ma pan rację, w sumie tak to powinno wyglądać, a u mnie przychodzą chorzy ludzie, którzy robią i szukają tego problemu zdrowotnego w organizmie już po czasie, po fakcie. No i niestety tak jest, dlatego ten film też chciałbym, żeby trafił do tych, którzy czekają, nie wiadomo na co, na ten moment, kiedy ta choroba przyjdzie, więc polecam, naprawdę, apeluję wręcz, bo jest to ważne i to zdrowie mamy jedno, wszyscy mamy datę ważności i oby jak najdłużej, ale warto zadbać i nie dbać tylko o samochód, o nowego iPhone'a, czy o inne elementy, które kupujemy bardzo chętnie i wydajemy łatwo pieniądze, a na to zdrowie jednak na ostatnim miejscu.
Dlaczego napisałem badania plus konsultacje? Bo często nie potrafimy tych badań czytać i nie wiemy, co tam jest, więc jak idziemy do lekarza, to ten lekarz też często sprawdza tylko ten element, który on bada, czyli boli nas tu, sprawdzamy, robimy badania, no i on sprawdza często bardzo krótko, bo też nie ma dla nas wiele czasu, ale są firmy. Ja mam kogoś takiego, kto również na naszym kanale był. Polecam Kamila Lelonka, to jest świetny specjalista od właśnie takiego biohackingu i też bada i sprawdza te badania. Także z Kamilem robiłem swoje badania i później analizowaliśmy je, w którym kierunku iść, czego mi brakuje, bo oczywiście to nie jest tak, że idealnie było. Zawsze mogliśmy w którymś kierunku te badania poprawić. Co jeszcze? Fizjoterapia. Ostatnio umówiłem się na konsultację. Pierwszy raz w życiu na fizjoterapię i okazało się, że znowu, tak jak przy badaniach, pierwsze pytanie, które dostałem od tych fizjoterapeutów to, co panu dolega, bo okazało się, że tam są osoby po jakichś kontuzjach, po wypadkach na rowerach, na nartach i tak dalej. Wiecie, jak to bywa, ktoś na wózku, ktoś sobie coś skręcił, ktoś nie umie skłonu zrobić, różne sytuacje. Ja powiedziałem, że nic mi nie jest, ale chciałbym mieć większą świadomość ciała albo popracować nad elementami, które na przykład przez to, że dużo siedzę w samochodzie, na pewno jestem mniej sprawny niż te 10 lat temu, żeby ta długość i jakość tego życia była lepsza i po prostu popracujmy nad tym, że być może da się coś w tym organizmie zrobić. No i dało się. I masaże, plus jakieś igłowanie szyi, plus spięcia, które też się pojawiają przez stresy, przez to wszystko, co się zbiera w organizmie. Także każdy z was może pójść i zobaczyć, co jesteście w stanie zrobić. Czy jesteście w stanie na przykład zrobić pompkę, czy zrobić prawidłowy przysiad, czy dobrze podnosicie przedmioty, czy nie macie skrzywionego kręgosłupa i tak dalej. Czy na siłowni nie robicie sobie większej krzywdy, robiąc niektóre ćwiczenia, a nie macie o tym pojęcia i was coś boli i wy myślicie, że to są zakwasy. Ja tak miałem. Także wiele tych elementów u fizjoterapeuty, gdzie przy lustrze albo czasami nagrywając was, pokazują, w jaki sposób wasze ciało się zachowuje, a wy nie jesteście w stanie z boku sami sobie tego sprawdzić. Więc później na analizie tego wideo lub tych zdjęć, które są tam robione, analizujecie, w jaki sposób wy na przykład krzywo stoicie albo macie asymetrię ciała, bo podobno każdy z nas ma. Także każdy z was miał jakąś historię lub jakąś może kontuzję, która wpływa nie tylko na to miejsce kontuzjowane, ale na miejsce zupełnie w innym miejscu ciała. Że boli was coś i wy na przykład mówicie, boli mnie głowa, boli mnie ucho i biorę APAP na to miejsce. No nie. Się okazuje, że często szukając, problem jest gdzieś indziej, czasami nawet w złym doborze butów. Także takie spotkanie było dla mnie szokujące. Byłem dopiero na 2, ale widzę, że to jest coś, co mnie fascynuje i myślę, że to też będzie jakiś element poprawy zdrowia i takiej profilaktyki, która myślę, że każdemu z nas jest potrzebna. Co sobie tu zapisałem jeszcze? Aha, matę do akupresury kupiłem sobie kiedyś za kilkadziesiąt znowu złotych, czyli obiad jeden mały. No i to mata do akupresury jest świetnym elementem takim po pracy, gdzie na 10 minut możecie się położyć, rozluźnić, odpocząć to ciało, które naprawdę jest pospinane, no bo tych stresów w pracy, czy w telewizji, czy gdzie tam oglądacie, czy nawet na ulicy, gdzie musicie się mocno skupić, no to ten stres gdzieś się zbiera. No i niektórzy uciekają w alkohol i uważają, że to ich odpręża, no ale to nie jest chyba najlepszy pomysł, więc myślę, że taka mata na 10 minut, można tą matę rozłożyć na podłodze, dla tych, którzy chcą hardkorowo zaczynać, ja tak zacząłem, albo łatwiej można ją sobie rozłożyć po prostu na łóżku i tak się położyć i ktoś mi powiedział, że można na tej macie zasnąć, że jest dużo lepiej, że jak ona tak rozluźnia nam te plecy, barki, szyję, to organizm po prostu się wyłącza i zasypia. Ja w to nie wierzyłem, bo te pierwsze moje 10 minut, które leżałem, to dla mnie była katorga, bo od razu zacząłem na twardych panelach, ale dziś jak leżę na łóżku przez te 10 minut, to faktycznie po 10 minutach organizm się wyłącza i chce spać, jest tak zrelaksowany, także świetna rzecz za kilkadziesiąt, może do 100 zł maksymalnie. Co dalej? Pistolet do masażu. Też ostatnio zainwestowaliśmy w taki pistolet do masażu, to jest inwestycja około 200 zł, jest ich wiele, ale pistolet do masażu z różnymi końcówkami, który naprawdę też rozbija te zbite mięśnie, czasami taki masaż zwykły palcami, że poprosicie męża, żonę, partnera, partnerkę, nie pomaga po prostu, że są tak zbite mięśnie, że nie da się tego rozmasować normalnie, a nie macie wizyty u masażysty albo nie macie czasu, terminu i tak dalej, to taki pistolet może naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pomóc. Ostatni element, a w zasadzie 2 ostatnie. Książka Rak to nie wyrok naszego gościa Ryszarda Grzybyka, który również będzie na konferencji w Wieliczce. No, tam jest tyle elementów, że ja ją czytam już od roku i jeszcze jej nie przeszedłem. Czasami wracam, tam jest tyle wiedzy, że polecam zerknąć jakkolwiek na tą książkę. I to nie jest książka dla chorych osób na raka, tylko to jest bardziej książka dla tych, którzy chcą być w zdrowiu i na tego raka nie zachorować. Także mnóstwo elementów wiedzy potężnej. No i wiecie, że Ryszard u nas był już wielokrotnie, także polecam też odcinki na kanale
które są, jak wiecie, za darmo, tylko trzeba je obejrzeć i trzeba elementy, które tam są polecane, wdrożyć, czyli znowu brak bierności, tylko wdrażanie. No i ostatni element, który ja sobie tu zapisałem, tak mi się wydaje, myślę, że ten odcinek nigdy nie będzie pełny, bo zawsze ja się będę czegoś uczył, zawsze elementy będę wdrażał z kolejnych zdrowotnych odcinków. To jest element, w który możesz nie uwierzyć, ale on się faktycznie wydarzył. To jest pływanie, to jest nauka pływania. Ja nauczyłem się pływać dopiero kilka lat temu. Nie pamiętam dokładnie, musiałem sprawdzić w kalendarzu, czy to było 5 czy 4 lata temu, ale naprawdę, chociaż nie. Moje lekcje pływania przerwała pandemia. No to w takim razie to musiał być 2020 rok, czyli 2019, tak to było, bo 9 miesięcy się uczyłem i później lockdowny skończyły niestety moje pływanie, ale 9 miesięcy wystarczyło, żebym się nauczył pływać. No i to było coś, z czego zawsze się bałem, coś, co zawsze chciałem zrobić, no ale zawsze były wymówki. Ja też miałem wymówki, to nie jest tak, że tylko wy macie, ja też miałem i nie chciałem pójść, bo za późno, bo to przecież ja już dorosły się nie nauczę, że pewnie się prędzej utopię, że nie pójdę do nikogo się uczyć, bo to wstyd, to lepiej samemu się nauczę. No i wiadomo, że samemu się nie nauczyłem, tylko udawałem na basenie, że się odbijam gdzieś tam, a jak było głęboko, to już panikowałem. Ale 9 miesięcy pracy, to było niesamowite, bo przyszedłem do Justyny, mojej trenerki, pozdrawiam cię i dziękuję za te 9 miesięcy pracy ze mną, bo to zostaje ze mną do końca życia, także jest mega fajnie i cieszę się, że zainwestowałem nie tylko pieniądze oczywiście, ale to były super zainwestowane pieniądze, ale też ten czas i tą cierpliwość, bo miałem momenty zwątpienia i one były oczywiście, ale dlaczego mówię o pływaniu? No bo pływanie daje też relaks. Za darmo idziesz na basen i nawet jeśli zapłacisz za tą lekcję na basenie, no to później ci to zostaje i pływanie masz do końca życia i możesz wyskoczyć z łódki do morza, oceanu czy innego miejsca i po prostu się cieszyć z pływania, a pływanie daje niewątpliwie ogromny relaks. Także myślę, że na dzisiaj to tyle. Chciałem oczywiście jeszcze raz przypomnieć o poradniku zdrowia, bo wiem, że on jest napakowany ogromną ilością wiedzy i to jest 8 naszych gości plus zespół Agenta Specjalnego. Mój zespół też pracował nad tym poradnikiem dziesiątki prostych sposobów, aby poprawić sobie zdrowie i to są goście, którzy byli, jak wiesz, na naszym kanale. Mnóstwo osób tutaj było, no i tych odcinków już naprawdę jest, myślę, że może nawet koło 100. Nie da się tych wszystkich odcinków obejrzeć i część ludzi mówi, kurczę, stwórzcie coś małego, żeby mieć czas, żeby to wszystko jakoś sobie wdrożyć. No i zrobiliśmy coś takiego. Także dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka. Przede wszystkim ostatnia, najważniejsza rada: wdróż cokolwiek do swojego życia. Chociaż jedną rzecz, to już będziesz dalej niż ktoś, kto obejrzy te wszystkie setki filmów i powie, ja to wszystko wiem, ale pytanie, czy cokolwiek stosujesz. Więc jak widzisz, tych elementów u mnie nie jest aż tak dużo, będą pewnie kolejne w kolejnych tygodniach, miesiącach i latach, więc nie chodziło o to, żeby pokazać, że ja jestem najbardziej zdrowy i najbardziej aktywny w zdrowiu, bo nie jestem i nigdy nie będę, ale jestem lepszą wersją kusza niż rok czy 2 lata temu i dlatego często odpowiadam, że inwestycja w zdrowie to u mnie ostatnio był taki największy element, na który wydałem najwięcej, może nie najwięcej pieniędzy, bo to nie są jakieś duże kwoty, jak widziałeś, ale najwięcej czasu na to poświęciłem. Przypominam, wkrótce na kanale pojawi się odcinek też o wodzie, o filtrach, a być może on już jest na kanale. Nie wiem, w jakiej kolejności się te odcinki pojawią, ale jeśli oglądasz, to już wiesz, że ten odcinek o wodzie, taki cały poświęcony zdrowej wodzie, jak ją wybierać, jaki filtr kupować, to również się pojawi, bo o to bardzo, bardzo często prosicie. Wszystkiego zdrowego, do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.